Weganie to podrasowani wegetarianie. Nie jedzą mięsa i innych produktów pochodzących od zwierząt, nabiału, jaj i miodu. Dieta wegańska zyskuje na popularności. W miastach powstają kolejne restauracje serwujące wegańskie jedzenie. Wegańskie hot dogi pojawiają się na stacjach paliw i w Ikei. Nawet McDonald's i KFC pracują nad wegańskimi burgerami. Z drugiej strony wielu z nas jest święcie przekonanych, że mięso, mleko i jaja to podstawa piramidy żywieniowej, a przejście na dietę złożoną wyłącznie z produktów roślinnych to błąd, który w przyszłości odbije się na zdrowiu. Czy wegańska dieta faktycznie jest tak uboga i na dłuższą metę fatalna w skutkach? A może weganie mają rację? Oglądasz i wiesz. Pij mleko. Będziesz wielki. Wszyscy, duzi i mali, wiedzą, że wapń jest konieczny do budowy mocnych kości, a najlepszym źródłem tego pierwiastka jest oczywiście mleko. Najlepszym, ale nie jedynym. Świetnym źródłem wapnia dla wegan są brokuły, jarmuż, warzywa strączkowe, a także kapusta, szpinak i brukselka. Na roślinne odpowiedniki możesz, ale nie musisz wymieniać miodu i jaj, bo te produkty nie są niezbędnym elementem ludzkiej diety. Wykluczenie mleka, jaj i miodu nie musi wiązać się z powolną i bolesną śmiercią. A co z mięsem? Nasi najwcześniejsi przodkowie przez dziesiątki milionów lat byli weganami. Chrupali wyłącznie owoce i rośliny. Odziedziczyliśmy po nich charakterystyczne dla roślinożerców jelito ślepe. Smak mięsa zwierzęcego poznaliśmy jakieś 2 miliony lat temu, czyli jeszcze zanim staliśmy się homo sapiens. Mięsnej diecie zawdzięczamy bardzo dużo. Kaloryczny pokarm pełen białka i mikroelementów był kluczowy dla ewolucji człowieka. Nasze mózgi urosły dzięki niej. Aby skutecznie polować, zaczęliśmy tworzyć nowe narzędzia, zakładać pierwsze społeczności. Potem nauczyliśmy się kontrolować ogień. Aż w końcu dotarliśmy do chwili, gdy niektórzy z nas z mięsa rezygnują. Świadomie i bez prawie żadnej szkody dla swoich organizmów. Jedyną witaminą, której brakuje weganom, jest B12. Występuje w drobiu, nabiale, jajkach i rybach, ale nie w roślinach. Jej niedobór może doprowadzić do chronicznego uczucia zmęczenia, huśtawek nastroju, a nawet halucynacji. Na szczęście rozwiązanie problemu niedoboru B12 jest bardzo proste. To suplementacja. Poza tym badanie przeprowadzone na 96 tysiącach ludzi, wśród których prawie 8 tysięcy było weganami, wykazało, że rzadziej chorują na cukrzycę, nadciśnienie i otyłość. Odpowiednio zbilansowana dieta wegańska dostarczy nam wszystkiego, czego potrzebuje organizm, sprzyja dobrej formie i odchudza. Oczywiście pod warunkiem, że dieta wege nie ogranicza się tylko do frytek z keczupem. Tak, frytki z keczupem są 100% wegan. Koniec końców, niezależnie od tego, czy jesteś mięso, wszystko, czy roślinożercą, zdrowie zapewni Ci tylko świadoma i zbilansowana dieta. A co z naszą planetą? Hodowla zwierząt, a zwłaszcza bydła, jest znacznie mniej wydajna niż uprawa roślin. Z hektara gruntu rolnego można uzyskać do 28 ton jedzenia roślinnego i tylko do 400 kg mięsa wołowego. Jeden wołowy burger to zużycie około 3000 litrów słodkiej wody oraz emisja przynajmniej 75 kg dwutlenku węgla. To ekwiwalent 20 pryszniców i 3 tygodni jazdy samochodem. A to tylko jeden burger. Hodowla przemysłowa zwierząt produkuje więcej gazów cieplarnianych niż cały światowy transport razem wzięty – 18%. Z drugiej strony zwierzęta hodowane w sposób naturalny emitują o 40% mniej gazów cieplarnianych, a do produkcji mięsa potrzeba o 85% mniej energii. Finalnie, będąc na wegańskiej diecie, produkujesz do nawet 50% mniej dwutlenku węgla, zużywasz o 10 razy mniej paliwa, 13 razy mniej wody i 18 razy mniej gruntów rolnych niż ten sam człowiek na diecie mięsnej. Weganom trzeba przyznać nieco większą troskę o środowisko, a weganizmowi to, że nie zabija. Oglądałeś i wiesz. Czy weganie mają rację? Jakie wnioski po tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Podrzucajcie też propozycje kolejnych tematów. Jak zwykle polecam udostępniać dalej i zapraszam do sprawdzenia kolejnych odcinków. I wiesz, znajdziecie też na Instagramie, tam nieco ciekawostek, Facebooku oraz iwiesz.to. Do zobaczenia i usłyszenia.